Betonowce. Czy tego typu statki mogły w ogóle kiedykolwiek istnieć? Czy takie konstrukcje mogły pływać i czy brały udział w operacjach morskich na świecie? A może narastające konflikty zbrojne doprowadziły inżynierów do szaleństwa? Zapisy historyczne podają, że tego typu konstrukcje naprawdę istniały. A koncepcja ta mogła przyczynić się do rozwoju innej technologii szkutniczej, jaką do tej pory znała ludzkość. Pierwszy betonowy statek zbudowany został w 1848 roku przez Józefa Louisa Lambota, francuskiego wynalazcę, który opracował recepturę żelbetonu. Zbudowana przez niego łódź została zaprezentowana na wystawie w Paryżu, gdzie odniosła swój wielki sukces. Był to początek nowej ery budowania statków. I wojna światowa. To właśnie wtedy Stany Zjednoczone decydują się na wykorzystanie tejże właśnie technologii. Statki o betonowym kadłubie najczęściej stosowano do budowy jednostek towarowych. W 1944 roku betonowce SS David O'Sailor i SS Vitruvius dołączają do floty, która wyrusza w kierunku wybrzeży Francji, żeby wziąć udział w największej operacji desantowej, nazwanej przez aliantów D-Day. Betonowe statki także postanowiła wykorzystać III Rzesza pod koniec II wojny. Betonowy przemysł stoczniowy, dzięki zastosowaniu konstrukcji skorupowej, mógł zacząć produkować masowo 4 typy jednostek wodnych. Jeden z nich, o nazwie Ulrich Finsterwalde, spoczywa na mieliźnie jeziora Dąbie. A jego bliźniak Karl Finsterwalde leży w północno-wschodniej części Bałtyku, w okolicach Międzyzdrojów. Dlaczego zdecydowano się na budowę betonowych okrętów? Konflikty zbrojne przyczyniały się do trudniejszego pozyskiwania stali do budowy np. statków. Inżynierowie musieli więc opracować plan, który pozwoli na produkcję, nawet wtedy, gdy brakowało tak potrzebnego surowca. Dzięki tej technologii można było obniżyć koszty produkcji. Betonowa flota III Rzeszy miała za zadanie dostarczać m.in. paliwo syntetyczne, wytwarzane w rafinerii znajdującej się w Policach, a także rudę żelaza z okupowanej Norwegii. Statki te miały zapewnić transport zaopatrzenia na całym obszarze okupowanym przez hitlerowskie Niemcy. Sonderausschussbetonschiffbau. Tak nazywał się Komitet do Spraw Statków Betonowych. Miał on podjąć plan budowy 17 takich tankowców, 7 parowców towarowych, 36 przybrzeżnych łodzi motorowych oraz 48 śródlądowych barek towarowych. Ich kadłuby miały powstawać również na terenie Polski. Do tego celu wybrano porty w Darłowie oraz Świnoujściu. Zbiornikowiec Ulrich Finsterwalde miał przewozić paliwo syntetyczne, które częściowo pokrywało zapotrzebowania Wehrmachtu podczas działań wojennych. Jego długość wynosiła 90 metrów, 15 metrów szerokości, a zanurzenie wynosiło 6 metrów głębokości. Pojemność jednostki wynosiła 2947 BRT. Napęd stanowić miał silnik wysokoprężny o mocy 1200 koni mechanicznych. Rejs próbny niestety został opóźniony z powodu trudności wojennych. 30 kwietnia 1944 roku, stojący w stoczni tankowiec, zostaje trafiony podczas brytyjskiego nalotu. Półtonowa bomba poważnie uszkadza jednostkę. Po 6 tygodniach statek odzyskuje swoją sprawność. Niektóre źródła podają, że po remoncie jednostka podczas kolejnego rejsu próbnego ponownie zostaje zbombardowana. Lecz dalsze losy Finsterwalde oraz betonowej floty III Rzeszy nie są do końca znane.
Po zakończeniu wojny, wrak Finsterwalda zostaje odholowany do Inouścia i zostaje zatopiony. Na początku lat 80. wrak podniesiono i przetransportowano do jeziora Dąbie i tam spoczywa na mieliźnie do dziś. Obecnie służy jako atrakcja turystyczna tego regionu Polski. Czy podobny los spotkał inne betonowe jednostki nazistowskiej floty? Jeżeli podobał Ci się film, zostaw proszę łapkę w górę oraz subskrypcję. Dziękuję.